Witam Was kochani serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta, kanał Million Lashes i zapraszam Was na nowości perfumowe, odcinek 8. Na samym początku chciałam Wam złożyć życzenia z okazji świąt wielkanocnych. Mam nadzieję, że spędzacie te święta w bardzo miłym gronie i bez kłótni przy stole świątecznym i przy posiłkach. Życzę Wam, żebyście tak pięknie spędzili te święta, jak pogoda na to wskazuje. No i trochę aktywnie, żeby to nie było tylko siedzenie za stołem. Wszystkiego najlepszego. A teraz przejdę do nowości, które Wam przygotowałam. Trochę ze względu na to, że jest to taki świąteczny czas, myślę, że nikt może tego filmu nie obejrzeć, ale może wrócicie do niego po świętach. Więc chciałam Wam dzisiaj przedstawić zapachy marek, które znacie, które znamy i trochę o nich poopowiadać Wam. Także zaczynam od pierwszego zapachu, słuchajcie. Pierwszym zapachem jest The Different Company. Wydał nowość, to jest Red Burning Night, nowy jaśmin. Ma to być zapach przywołujący zapach w ogrodzie, jaśminu, który jak wychodzimy w taki ciepły dzień, wieczorem, bo on szczególnie wieczorem tak dosyć intensywnie wybrzmiewa i ma to być odzwierciedlenie dokładnie tego pachnącego jaśminu porą wieczorną, ale w ciepłe dni. I co my tutaj mamy, słuchajcie? Mamy różowy pieprz, mamy, już Wam mówię, Ylang Ylang. Są jakieś zielone też akcenty, jaśmin oczywiście, ten sambak. Przede wszystkim wybrzmiewają tu akordy kwiatowe, nie jest tu tylko jaśmin, ale ja nie do końca mam, słuchajcie, podane takie informacje, co tam jest jeszcze, ale generalnie ten jaśmin sambak, on mi przypomina taki zapach trochę czasami owocowy, nie do końca kwiatowy, owocowy, miodowy, taki słodkawy. Także podejrzewam, że on nie będzie taki płasko-kwiatowy. Wydaje mi się, że będzie odrobinę kremowy, taki, nie wiem czy pudrowy, ale taką kremistość można wyczuwać w tym zapachu. Mam takie wrażenie, że może on być dosyć zmysłowy, że może to być taki zapach, no powiem Wam, kompozycja trochę mnie zaciekawiła. The Different Company w ogóle robi bardzo fajne zapachy i oni robią bardzo, bardzo trwałe, więc mimo wszystko rzucanie się w ciemno jest ryzykowne. Jeżeli ktoś z Was nie lubi jaśminu, według mnie to jest strasznie mocno jaśminowy zapach, ale mówię, ten jaśmin sambak to nie jest jednowymiarowy zapach jaśminu, tylko ja kojarzę go z taką trochę owocową, owocem, miodem, taką słodkością jakoś, więc no dla mnie może być intrygujący. Jestem za tym, że jeżeli byłaby próbka do zdobycia, to jak najbardziej przemawia do mnie to. Jeżeli chodzi o dostępność, one będą dostępne na początku kwietnia. Kolejny zapach to jest zapach Guess. Dajcie mi znać, czy posiadacie jakieś zapachy Guess. I jakoś nie ciągnie mnie w stronę zapachów tej marki. Oni stworzyli zapach Iconic. Nowy. Ten zapach będzie dostępny od połowy kwietnia dopiero. I słuchajcie, to ma być kwiatowa kompozycja. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że znowu zaczyna się taki przewrót, bo mieliśmy ten taki okres przedwiośnia, kiedy wychodziły styczeń, luty, takie zapachy udowe, bym bardziej powiedziała, ziemiste,
zielone, a teraz mam wrażenie, że wchodzimy w taką fazę kwiatową, kiedy właśnie już widzimy, że się zazieleniają drzewa i jakby wszyscy zaczynają tworzyć zapachy już stricte związane z kwiatami. I ten też jest kompozycją kwiatową, z tym, że on jest o tyle dziwny, bo że jest na bursztynie. I teraz tak, jeżeli chodzi o głowę, tu mamy różowy pieprz, aromat, składnik Lily Bell, mandarynkę z Madagaskaru, w sercu mamy kwiat pomarańczy, Ylang Ylang geranium i kalabryjską bergamotkę akord morski, a w bazie mamy bursztyn, mech, aroma składnik Globalite i Pismo Ambrox. I teraz to jest dla mnie dziwne, dlatego że aroma składnik Globalite, który tu występuje, to jest inaczej Pismo syntetyczne. Dlaczego jest podane to i jeszcze Pismo? To już mnie zastanawia, bo jeżeli to ma być tak strasznie mocno, w ogóle mnie ta baza trochę tak wyklucza, bo tak, mech super, bursztyn super, ale Ambrox i Pismo tak jakby 2 razy w wersji takiej bardzo syntetycznej mocno. No nie wiem. Jeżeli chodzi o głowę, przeczytałam Wam coś takiego jak składnik Lily Bell. To jest, słuchajcie, aldehyd tak naprawdę. Więc nie wiem. Bardzo dziwne są te nuty i tak wskazujące na coś dla mnie vintage'owego. Ale czy takie jest, nie mam pojęcia. Natomiast geranium też jest dosyć vintage'owe. Nie wiem, mam odczucie, że jest to kwiatowy, vintage'owy zapach. Może coś podobnego do Chanel No. 5, to znaczy w cudzysłowiu po prostu ta sama baza zapachowa. Wiecie, o co mi chodzi. Także ja jestem zdecydowanie na nie. Nic tu do mnie nie przemawia, absolutnie. Nie tym razem, Guess. Dalej jest Montal. Ostatnio z Wami o tych Montal rozmawiałam. Dziękuję Wam serdecznie za wszystkie opinie Wasze. Tak myślałam, że jest to marka, która robi trwałe perfumy, tylko po prostu coś tu mi nie zagrało z moją skórą. Jeszcze nie wiem co, ale nie kończę na tym, mimo że flakoniki mi się nie podobają. Ale nie kończę na tej jednej próbce. Zobaczymy, co dalej. A tutaj teraz Wam przedstawię, bo wychodzą 3 nowe zapachy Montal. I to jest Bubble Forever, Beast Love i Oud Full Roses. I ja od razu Wam powiem, że jestem zainteresowanym jednym z nich i to jest Bubble Forever. W ogóle ten dezodorant jest taki cukierkowo-różowy, więc bardzo mi się podoba. I teraz Wam powiem tak, że on wygląda jak właśnie cukierkowy i chyba tak trochę ma być. Ma to być taki beztroski, figlarny zapach, łączyć sobie ma słodkość i taką urokliwość cukierków z jakimiś takimi pysznymi owocami, które są wykorzystywane do nadziewania ciast. Jest też to zapach gumy, słuchajcie, do rzucia, piany do kąpieli. No, tak jest opisywane jak taka dziewczęca słodycz. Bardzo mnie ciągnie. Ma tutaj nuty, to neroli, kwiat pomarańczy. I ten kwiat pomarańczy, słuchajcie, ma dawać kwaskowatość, czyli i słoność. Jestem tak zaintrygowana tym zapachem, że coś niesamowitego. A w bazie, jeszcze Wam powiem, ma być kremowe toffee i Pismo. Jestem zachwycona po prostu, zaintrygowana, zachwycona bardzo, bardzo. I tu będę poszukiwała wręcz tego zapachu. Nie mam daty, kiedy te zapachy mają być dostępne, dlatego że one są dostępne w Mediolanie już w sklepie Montal Mancera. Tam można już je kupić, ale nie można ich jeszcze kupić nigdzie indziej. One dopiero do sprzedaży mają wejść. Kiedy? Trzeba obserwować. Dalej Beast Love to jest, słuchajcie,
taki owocowy zapach, śliwka, gruszka, ale też na skórze, na taki ziemisty, dymny. Niestety ma tu wetywerię, która czasami jest tak, że mam takie w miarę pozytywne podejście do wetywerii, bo jeżeli jest tylko wetyweria, a nie ma już podbicia jakąś skórą, tytoniem, to jest ok. Jeżeli jest jeszcze skóra tytoń, to już jest, wiem, że już będzie dla mnie zbyt mocny i zbyt idący w stronę męską. I słuchajcie, jest tutaj też żywiczny bursztyn. A ten żywiczny bursztyn, to on tak dosyć słodko wypada, więc to są raczej ciepłe perfumy. Mogą być troszkę owocowe, ale raczej są takie konkretne i ciepłe według mnie. I ostatni oud Full Roses, no to pewnie jest bardzo bogaty w róże. Jest, słuchajcie, tak, bursztyn, labdanum, kaszmeran, jest też oud, no i róża oczywiście wszelako dostępna, niby w formie bardzo szlachetnej. Czy ja przepadam za różanymi zapachami? Różnie. I to jest tak często, że jak na przykład jest dodana woda różana, to bardzo często zapach mi nie do końca podchodzi, ale na przykład jeżeli jest róża damasceńska, to tak, podobają mi się te zapachy, dobrze się w nich czuję i są na mnie trwałe. Ogólnie róża jest na mnie trwała. Generalnie jak jest woda różana, słuchajcie, to one na mnie po prostu wybrzmiewają czysto, a ja tej czystości nie do końca lubię. Nie lubię róży takiej jak zapach bawełny, czegoś czystego, czy wypranego, czy proszku do prania. Nie lubię tego dźwięku, takiej nuty. Więc różnie z tą różą jest. Ja zawsze, jeżeli widzę w składzie różę, to i tak sprawdzam i testuję, czy na 100% róża jest podana w sposób kwiatowy bardziej niż taki właśnie dziwny, mdły i mydlany. Dalej, słuchajcie, miałam w tamtym tygodniu już Wam powiedzieć, ale umknęło, tak też może być. Lancome Idol L'Eau Toilette wydał i muszę Wam powiedzieć, że dobra, powiem Wam najpierw nuty. Jeżeli chodzi o nuty, to jest trio bergamotki, zielona herbata Shincha, róża damasceńska. To właśnie powiedziałam, że jak jest róża damasceńska, to raczej jest spoko, ale tu też jest woda różana. A w bazie jest wanilia, bourbon, drzewo cedrowe, paczula i piżmo. I ja nigdy nie wąchałam Lancome Idol, nigdy. Jeżeli mieliście ten zapach, to powiedzcie jak to pachnie, bo różnica między wersją tą podstawową Idola L'Eau de Parfum to jest tak naprawdę w tych nutach głowy i serca. Baza została taka sama, natomiast tu się zmieniła głowa i serce. Tam była gruszka, różowy pieprz, jaśmin, tu w ogóle tego nie ma. Więc myślę, że jest to totalnie inny po prostu zapach. Flanker, no po prostu flanker. W ogóle jest tych flankerów też troszkę, Idola. To nie jest pierwszy jakby. I powiem Wam, że sama nie wiem, bo ta woda różana. One są już dostępne do kupienia. Także nie wiem, dajcie mi znać, czy mieliście podstawowego Idola, jak Wam w ogóle to się podobało. A ja przechodzę dalej do kolejnego zapachu i do Chanel. I to akurat nie jest taki mainstream, bo to jest taka kolekcja ekskluzywna z Chanela. To jest Les Exclusives Comet. I to jest, słuchajcie, kolejny zapach wchodzący po prostu do kolekcji Comet Collective. Nie jest to nic dla mnie. W ogóle nie jestem zainteresowana. Ona ma być uwodzicielska, ma być, jest tu niby kwiat wiśni, ale
Ja wiśnie już mam, chyba jestem przezadowolona z Toma Forda i chyba więcej jakiejś tam takiej podstawowej wiśni nie potrzebuję, a jednak w ogóle mówi się, że ten zapach ma przywoływać gwiezdny pył. Co to w ogóle znaczy gwiezdny pył, nie? Pudrowo-kwiatowy ma wybrzmiewać, no i tak naprawdę bardzo prosty w nutach, bo to jest tylko kwiat wiśni, heliotrop, irys i piżmo. Więc jest bardzo prosty. Nic tu do mnie nie woła. Nie wiem. Mam wrażenie, że... Nie wiem. Mam wrażenie, że ten zapach jakby no nic... Na pewno jeżeli chodzi o nuty, nie mam zielonego pojęcia, jak on może wybrzmiewać. I też ten opis promienny, że to jest to zapach promienny i uwodzicielski, jest zbyt ogólnikowy. Zabrakło mi tu konkretów takich, czego mogę się spodziewać po tym zapachu. Także ja jestem na nie, póki co. Oczywiście, wiecie, jestem tak naprawdę, gdybym miała powiedzieć, jestem zainteresowana poznaniem wszystkich zapachów, bo uwielbiam to. Jeżeli mam możliwość jakiejś próbki zdobycia, to oczywiście, ale są takie zapachy, które jestem w stanie nawet sprowadzić ze Stanów, kupić bez próbowania, bo tak mnie zaintrygują, a tutaj nie ma tego po prostu. Dalej nowy zapach wydało Dolce & Gabbana Dolce Blue Jasmine Eau de Parfum. I to są te kwiatkowe takie ich buteleczki. To jest ta ich cała kolekcja. Garden, tam jest peonia. Ja Wam mówiłam, że 3 z tego miałam. Tu dochodzi kolejny zapach. Z tego co widzę, jaśminowy, jaśmin sambak znowu i figa. Figa też różnie wybrzmiewa, to już Wam kiedyś mówiłam. Niby świeżynka, optymistyczna, jakaś taka niezobowiązujący zapach, bardzo taki frywolny i wszystkie te zapachy takie są, słuchajcie. To znaczy one nie są dokuczliwe, one są dla mnie, dla nastolatek, nie są dla dojrzałych kobiet. Tam za tym zapachem nic ciekawego nie idzie, tam nie ma odkrywczości żadnej. To są takie naprawdę, jak macie jakieś nastolatki w domu, które już tym się zaczynają interesować i nie wiem, oglądać za chłopakami i chciałyby tam lepiej, fajniej pachnieć, no to tak, to ta kolekcja cała jest dla nich przeznaczona. Dla dorosłych kobiet raczej nie. One są już dostępne, ten zapach jest już dostępny do kupienia. Ja oczywiście znam tę linię, więc nie jestem absolutnie zainteresowana, nawet próbką w tym przypadku. Dalej to jest Prada. Prada wydał już, bo już są dostępne do kupienia, zapach Infusion de Gingembre. No, Gingembre. Tak się nazywa. Czyli jakby, nie wiem, ambra i ginger. Ambra i, poczekajcie po polsku, imbir. Nutami głowy są aldehydy i zielona mandarynka. Nutami serca jest imbir, bazy, piżmo i wetyweria. Moim zdaniem to jest zapach męski, ale tak jak już ostatnio Wam mówiłam, ja przestaję Wam kategoryzować to. Możecie sobie znaleźć, jak oni to kategoryzują, czy uniseksy, czy męski, czy damski. Po prostu przestaję, dlatego że wychodzi tyle tych uniseksów i tak dalej, że mówienie o tym jakby miesza też niektórym w głowie, bo zapach nie ma płci, nie? To już Wam nieraz mówiłam. Zapach nie ma płci tak naprawdę. I teraz w ogóle nie jestem tym zapachem zainteresowana. Jest dla mnie hardkorowy. Pod każdym względem. Aldehydy, wetyweria, piżmo, imbir. Boże, jakie to jest po prostu przytłaczające. A jednocześnie może to być fenomenalne. Ale nie jestem zainteresowana. Nie. Jest tyle zapachów, które ja jeszcze chcę odkryć, że tutaj nie. Emporio Armani wydał Stronger With You Flanker Tobacco. I tych flankerów jest, słuchajcie, akurat tej wersji Stranger With You po prostu zatrzęsienie.
Jak zaczęłam patrzeć, Intensely, Absolutely, Oud, Amber, Freezy, oh my goodness, tego jest po prostu szok. I powiem Wam szczerze, że tak naprawdę to niewiele łączy te zapachy, te flankery. Coś tam jest, kasztan, wanilia się powtarza, ale reszta to jest w ogóle jakaś inna historia, inna bajka. Jeżeli chodzi o nuty w tym zapachu, to jest czarny pieprz, różowy pieprz, kardamon, szałwia i elemi. Nutami serca są tytoń, papryczka chili, cynamonowy, liść i kasztan. I nutami bazy jest wanilia, bourbon, drzewo gwajakowe, benzoes i bursztyn. Wydaje mi się, że jak na męski, bardzo ciekawy zapach. Ogólnie ta wersja tego zapachu damska, ja ją miałam i bardzo ją lubiłam, bo one były takie dosyć słodkawe. Niektórzy mówią, że one są ciężkie. Dla mnie nie, ale są z tej wersji takich właśnie bardziej libre, bardziej diwan, z takich słodkawych, właśnie Star Mauboussin. Ja lubię takie zapachy, więc jeżeli tej linii zapachowej ktoś nie lubi, no to oczywiście, że nie. Ale ja lubię, natomiast męskiej nigdy nie wąchałam, wyobraźcie sobie. I te tobacco akurat w jakiś sposób te nuty do mnie przemawiają. Dzieje się tu bardzo dużo, ale widzę tu jakąś świeżość też w tym zapachu. Jestem ich ciekawa i z chęcią bym je przetestowała na moim partnerze oczywiście. Dalej, słuchajcie, Givenchy wydało takie ekskluzywne perfumy, to jest też nie mainstream chyba, tylko butikowe i to jest Fantask i one są ostre. To jest Oud, Ambra, pikantne, tak są opisywane. Jeżeli chodzi o nuty, to macie esencja kardamonu z Gwatemali, esencja somalijskiego kadzidła i to jest w głowie. W sercu macie esencję bułgarskiej róży damasteńskiej, absolut somalijskiej mirry, a w bazie macie absolut madagaskarskiej wanilii bourbon, malezyjska esencja udu, balsamy peruwiańskie. To jest hardkorowo męskie. Hardkorowo męskie. Nie widzę tu niczego kobiecego, niczego, co dawałoby mi poczucie jakiejś, nie wiem, chociażby odrobina elegancji albo wytworności jakiejś. Nie, to jest hardcore męski dla mnie. One są już, słuchajcie, dostępne, ale ja nie po prostu. I ostatnie dwa zapachy i tu Wam powiem tak. Zadig & Voltaire znowu wydał This Is Her Unchained. Jest to, słuchajcie, owocowo-drzewny zapach z górnymi nutami mandarynki, akordu wiśniowego i różowego pieprzu. Następnie nuty fiołka, kasztana i neroli oraz w bazie mamy drzewo sandałowe, benzoes i piżmo. I ja jestem na tak. Bardzo wydają się świeże, fajne, jest fiołek, jest kasztan, są owoce. Naprawdę wydaje mi się, że to będzie fantastycznie letni zapach, tak go widzę. Jestem zainteresowana na pewno nie zakupem w ciemno, ale żeby sobie po prostu go powąchać, sprawdzić, zobaczyć. U mnie, jak już wiecie, ci co mnie oglądają, u mnie problem jest taki, że nawet jeżeli jakiś zapach skradł moje serce, to często jest tak, że po prostu trwałość jest beznadziejna na mnie i tyle. No i nie chcę takiego zapachu. No i słuchajcie, ostatni to jest L'Interdit. Postanowiłam powiedzieć o tym zapachu Givenchy, bo L'Interdit podstawową wersję mam i kocham. I to jest, słuchajcie, Tuberose Noir. Jeżeli nie kochacie tuberozy, no to już można po nazwie tego zapachu powiedzieć, że to zapach raczej dla Was nie jest. Ale ja muszę Wam powiedzieć, że L'Interdit uwielbiam. Podstawowa wersja też jest z tuberozą i też jest, to jest bardzo mocny zapach, to jest bardzo zapach intensywny. Niektórzy mówią, że idący w męską stronę. Dla mnie nie, absolutnie, ja się czuję mega kobieco w nim. Jeżeli chodzi o tę wersję, bo to jest flanker oczywiście, jest tu w nucie głowy tuberoza, w sercu tuberoza i kwiat pomarańczy, a w bazie paczula, wyszukane drewna, kawa, CO2 i wetyweria.
I słuchajcie, Vetiveria jest tak samo w tej wersji podstawowej, więc da się zrobić Vetiverię bardzo fajną, kobiecą, właśnie pod warunkiem, że jest Vetiveria, nie ma skóry, tytoniu i żadnych takich dziwnych jeszcze nut, bo tak tą Vetiverię wtedy podbija na męsko, że masakra. A tutaj tak jakby jest to wszystko fajnie zestawione, dlatego że ta kawa bardzo neutralizuje Vetiverię i bardzo to zdamszcza. Jestem słowotwórcą, także musicie się z tym pogodzić. Jeżeli chcecie mnie oglądać, lubicie mnie, pogódźcie się z tym. Ja tworzę słowa nowe. Jeżeli chodzi ogólnie o Lenter-D, wydaje mi się, że to po prostu jest mocno wzmocnione o tuberozę, więc będzie jeszcze bardziej chyba intensywny, ale też nie będzie to jakaś chyba taka strasznie mocna zmiana. Ja jestem tym Lenter-D zainteresowana i w ogóle nie wiem dlaczego mam Lenter-D podstawowe i nigdy nie sprawdziłam żadnego z flankerów. I ponieważ właśnie dzisiaj Wam mówię o tym w nowościach, to się postaram tym zająć i zdobyć próbki, słuchajcie, różnych flankerów, bo może tego najnowszego, one już są oczywiście dostępne, ale może mi się nie udać zdobyć, więc postaram się jakichś innych flankerów Lenter-D zdobyć, potestować i zobaczyć, czy faktycznie tylko ta podstawowa wersja zrobiła na mnie wrażenie, a każda inna jest już dużo gorsza. Różnie z flankerami jest. Wy sami mi często piszecie w komentarzach, że bardzo często macie tak, że żaden flanker nie dorównuje podstawie, a niektórzy mówią, że kocham podstawę i wszystkie flankery danego zapachu. Także każdy z nas też ma inaczej, każdy z nas inaczej odbiera zapachy, inaczej one na nas pachną, więc jakby tolerancja jest w tej kwestii bardzo ważna. Ja za dzisiaj, słuchajcie, dziękuję. Mam nadzieję, że mimo wszystko, jeżeli ktoś obejrzał ten film, to po prostu wieczorem po tym obżarstwie to jest taka dla Was chwila relaksu, żeby tam wszystko opadło, te całe jedzenie, wszystko osiadło i spędziliście ze mną po prostu miło dzień, rozmawiając o zapachach, o czymś bardzo przyjemnym. Także dzięki serdeczne za dzisiaj i do następnego. Buziaczki. Pa!